Wszystko co widzialne jest puste. Tak brzmi tytuł jednego z krótkometrażowych filmów Toshio Matsumoto, japońskiego reżysera znanego z takich nowofalowych dzieł jak Demony czy Żałobna Parada Róż. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że ten zagadkowy tytuł nie ma wiele wspólnego z zawartością samego filmu. Serią zmieniających się szybko, migających plansz ze znakami kanji oraz różnego rodzaju ilustracjami. Wystarczy jednak sięgnąć do buddyjskiej filozofii, aby zobaczyć, że ten hipnotyzujący eksperyment formalny zawiera też drugie dno. Otóż przewijające się w filmie znaki, wraz z jego tytułem, układają się w cytat ze Sutry Serca, buddyjskiego tekstu dotyczącego pustki, braku esencji, braku duszy, podstawowych cech wszystkiego, co istnieje w nietrwałym i ułomnym świecie materialnym. Matsumoto nie poprzestaje jednak na prostym cytacie. Cała forma jego krótkiego filmu stanowi swego rodzaju komentarz do Sutry Serca. Znaki zestawione są z ilustracjami przedstawiającymi część ludzkiego ciała oraz jedzenie, a także ze sztuką erotyczną, co bezpośrednio przypomina o wrodzonej niestałości i pustce, cielesności czy też świata fizycznego w ogóle. Jednocześnie to, że składające się na cytat znaki również pojawiają się na ekranie i znikają z niego niemalże w mgnieniu oka, wskazuje na swego rodzaju kwintesencję buddyjskiej filozofii. Nauczanie o niestałości również jest z natury niestałe, a słowa, którymi określamy pustkę, również są puste same w sobie. W kontraście do tego filmu postawić można inny krótki metraż Matsumoto, również wydany w 1975 roku, Atman. Tu też mamy do czynienia z formalnym eksperymentem, filmem strukturalnym, który poprzez nieregularny montaż i chaotyczne ruchy kamery zdaje się analizować samo medium filmu i odwzorowanie w nim ruchu. Tytuł nadaje mu jednak inną warstwę znaczeniową. Atman to w indyjskiej filozofii dusza, wieczny i niezmienny byt funkcjonujący w nietrwałym świecie materialnym. Za sprawą tego tytułu możemy zrozumieć, że znajdująca się w centrum kadru tajemnicza postać symbolizuje właśnie ową niezmienną duszę, natomiast otaczający ją krajobraz, widziany pod różnymi kątami i w różnych kolorach, odpowiada zmienności świata fizycznego. Ta koncepcja, właściwa przede wszystkim myśli hinduistycznej, jest całkowicie odrzucona przez buddyzm i jego doktrynę o niestałości. W ten sposób filmy Atman i Wszystko co widzialne jest puste stanowią dopełniające się przeciwieństwa, dwa odrębne aspekty obrazu filozofii w eksperymentalnej twórczości Toshio Matsumoto.